Dzień dobry, pięknej pani. Dziękuję. Dziadek, dziadek! Pomocy, ratunku! Kiedy Mariusz otwierał lombard, nic jeszcze nie wiedział o tym, że Karol został ugodzony nożem. Tymczasem przyszedł Ziutek z kolejnym osobliwym zastawem. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, panie Żydku. Niech pan zobaczy, co przyniosłem. Niezłe, co? Co pan obrobił sklep z manekinami? A czy ja jestem złodziej jakiś, czy jak? Wszystko na legalu. Tak, nie wiedziałem, że pańska żona trzyma w domu manekiny. To nie od żony, tylko od sąsiadki, no. A, rozumiem. Nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. No, dokładnie. Bo moja manekinów, no to w domu nie trzyma. No to jak? Przyjmiecie ją w zastaw? No jeśli to nie jest pańska, to na pewno nie. No ale to jest z sąsiadki, no. Ona likwiduje zakład krawiecki, a ja jej pomagałem w ogóle porządkować, no i dostałem, no. Ale panie Żydku, no pan zawsze z czymś wyskoczy, no. No 50 złotych, no. Przecież zobacz pan, jaka ładna i piękna, no. Tak, śliczna, prawdziwa Wenus z Milo, tylko że głowy nie ma. No i co z tego, że głowy nie ma, ale rączki ma. Panie Żydku, lombard to nie jest śmietnik. Naprawdę nie mogę tego przyjąć, no. No dobrze, no. To ja idę szukać głowy. I wrócę. Dobry. Cześć. Cześć. Słuchaj, Co jest? patrz. To jest ta dziewczyna. No fajna, no i co? Ona wczoraj dźgnęła waszego współpracownika Karola. Co ty gadasz? Pokaż ją. Gliniarz powiedział mi o próbie zabicia Marty. No i że Lolek dostał nożem. Byłem w szoku. Stój, gdzie masz akordeon? Nogi z dupy ci powyrywam. Ej, uważaj, Nie pani go mały. trzyma. Głupi smarkacz, i tak wróci do domu, to z nim się policzy. A co on zrobił? Nie pani sprawa. Wszystko w porządku, mały? Nie. Nie chciałam się wtrącać w sprawy cyganów, oni tego nie lubią. Nie potrzebowałam nowych kłopotów. Miałam wystarczająco dużo swoich. Mariusz, przybity wiadomością o Karolu, zadzwonił natychmiast do pana Kazimierza wypytać się o stan zdrowia młodego. Przepraszam cię, Kazimierz, akurat mam klientkę. To zadzwoń, jak będziecie w szpitalu. No, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Strasznie ciężkie to cholerstwo. Chciałabym go sprzedać. Głównie to bierzemy pod zastaw. No ale chyba też skupujecie. To jest bardzo ładny akordeon w dobrym stanie. Skupujemy przede wszystkim złoto, a no, przyznam, że na akordeonach się nie znam. Ile on kosztuje? Bo ja wiem, może 2, może 3 tysiące. Przepraszam za spóźnienie. Musiałam odprowadzić Marysię do szkoły. No to chyba pan tu jest od wyceny, nie? Ile mi pan da? No, spokojnie, nie tak nerwowo, dobrze? Sprawdzę w internecie. Od razu było widać, że ta kobieta to nie jest miłośniczka muzyki. No to nie był jej akordeon. Miałem tylko nadzieję, że nie był kradziony. W domu Kazimierza Max tłumaczył się ze znajomości z dziewczyną, która zaatakowała nożem jego i Martę. Wszyscy martwili się o Karola, który własnym ciałem zasłonił Martę i walczył o życie w szpitalu. No, nachodziła mnie parę razy po rozstaniu, ale ja nie sądziłem, że to jest taka wariatka.
Ta dziewczyna była u ciebie zazdrosna. Naraziłeś Martę na takie niebezpieczeństwo. No ale siebie też. Przecież nie wiedziałem, że to tak będzie. Tak? A ta bójka z Lolkiem pod Lombardem? O co poszło? Karol też był zazdrosny o Martę. No, to ciekawe. Nie wierzy mi pan? W to akurat jestem ci w stanie uwierzyć, bo też jestem zazdrosny o Martę. Ale coś za dużo nieszczęść przyciągasz, kolego. Tatuś, daj już spokój. Przecież to nie jego wina, tak? Chcę jechać do szpitala, zawieziesz nas? Zawiozę. A zresztą nie wolno ci nigdzie samej chodzić. Pamiętaj o tym. A ty jej masz pilnować, kolego, jak oka w głowie. No ale tatuś, czemu ty tak mówisz? Córuniu, dlatego, że policja jeszcze nie złapała tamtej wariatki. No, może się czaić wszędzie. Policjant zadzwonił do mnie z samego rana i kazał mi mieć oczy dookoła głowy. Zamierzałem się tego trzymać. Nie wybaczyłbym sobie, gdyby Marcie coś się przydarzyło. Gra pani na nim? Ja tam mam taki słuch, że tylko słyszę, że grają, ale już co to? Czy to nie jest pani akordeon? Po ojcu. To znaczy, że ojciec nie żyje. Żyje, ale chory już nie może grać. A nie ma pani jakiegoś futerału do niego? Zawsze jest coś takiego. Futerał nie wiem, gdzie jest. Akordeon leżał w szafie, więc go wzięłam tak, jak był i przyniosłam. A co mnie pan tak wypytuje? No taka praca, muszę jak najwięcej wiedzieć. Najpierw niech pan kupi. Nie no, różne są ceny, sam zobacz. No to co, w ogóle się nie znacie? Ja nie mam całego dnia. Proszę pani, musimy się skonsultować z fachowcem, który pomoże nam w wycenie. Ale ja potrzebuję pieniędzy teraz. No przykro mi, nigdy nie wycenialiśmy akordeonu, a ja nie narażę firmy na straty. Nie podobała mi się ta kobieta. Przyniosła akordeon, o którym kompletnie nic nie wiedziała. Do tego jeszcze ten pośpiech. To było podejrzane. Ojciec mówił, że on jest bardzo dużo warty. Sam nie mógł przyjść, bo nie może chodzić. Ale jak dacie 1000, na pewno nie stracicie. Nie ma opcji. 1000 nie dam, ale mogę dać pani 500. Tak mało? Bierze pani? Dobrze, niech będzie. Nie mam czasu ani siły, żeby chodzić po innych lombardach. Dobra. Poproszę dowód pani. No nie znałem się na akordeonach. A Angelika nie mogła w internecie znaleźć instrumentu tej marki. 500 zł to była bezpieczna kwota. A i tak musieliśmy znaleźć kogoś do wyceny. Korzystając z chwili spokoju w Lombardzie, Mariusz opowiedział Angelice, co przydarzyło się Karolowi. Kazimierz pojechał do Lolka, do szpitala. Może coś powinniśmy zrobić. No ale co możemy zrobić? No nie wiem, coś, pojechać do niego. Chłopak walczy o życie. Dobrze, ale co, zamkniesz Lombard, zostawisz wszystko? Co się tak właściwie stało? Podobno Lolek uratował życie Marcie. On się chyba w niej podkochiwał. Nie wiem, nie zwierzał mi się. Szefie, Kazimierz, jak tam z młodym? Przeszedł wczoraj skomplikowaną operację. Stracił dużo krwi. Ale wszystko się udało. Tak naprawdę to walczy o życie. Cholera. Możemy coś zrobić? Tylko czekać. Młody jest w śpiączce farmakologicznej. Po to, żeby odciążyć organizm. Łatwiej się zregeneruje. Jeżeli w ogóle. Jestem, panie Mariuszku. I znalazła głowę. Poturlała się w krzaki. Panna jak malowana. No i jak? Przyjmiecie zestaw? No co jest? Co się tak patrzycie? Umarł ktoś? Poszedł mi stąd. Nie ma tu żadnego twojego akordeonu, złodzieju. Ktoś od was mi go ukradł. Won mi stąd, cygańskie nasienie. To był akordeon mojego dziadka. Wal się, staruchu. Jać! Chodź, księżniczko. Już wszystko gra. To cyganie. Co ten chłopak zrobił złego?
No a cygan, wiadomo, szukają tylko okazji do złodziejstwa. A ja tu dopilnuję porządku. Idź do domku, pozdrów mamę ode mnie. Jeszcze wczoraj widziałem jego na ulicy. Taki był wesoły. I w ogóle do rany przyłóż chłopak. I tak się zawsze uwijał u was z robotą. Jeżeli mogę mu jakoś pomóc, to powiedzcie. No nic pan nie może. Czekamy na jakąś dobrą wiadomość ze szpitala i tyle. Już wiem, co zrobię. Wypiję za jego zdrowie. A pan tylko o jednym. Panie Siutku, nasz kolega walczy o życie, a panu tylko alkohol w głowie. No a co mam robić? No, robię to, co umiem najlepiej, no. W ogóle każdy tak powinien. No i co z tym manekinem? Panie Kazimierzu, Dobra, 2 dychy jak zwykle. tak nisko cenicie zdrowie swojego przyjaciela? Za 2 dychy to ja dużo nie wypiję. Panie Ziutku, przynajmniej będzie pan zdrowszy. A jemu i tak to nic nie pomoże. Zobaczymy. Nie powinniśmy mu nic dawać. Facet nie miał za grosz wyczucia. No ale w sumie manekin był więcej wart niż 2 dychy. Interes musiał się kręcić, mimo wszystko. Kazimierz martwił się stanem Karola, a także tym, jak go ostatnio potraktował. Może szybko piąć do dokumentów? Co? Nie, to nie tateczka. A co to, wypowiedzenie umowy o pracę? Dla kogo to? A po przerwie Mariusz obezwładnia niebezpieczną byłą dziewczynę Maxa. Przez ciebie niewinny chłopak walczy o życie. No i po co się wtrącał? Bo chciałaś mi zabić córkę. No i należało się, szmacie! Ja ci dam szmacie, ty szmato, ty. Kazimierz rzuca się na chłopaka Marty. Gnoju, ty. O co? Cio! Co pan robi? Złapaliśmy tą twoją dziewczynę. Marysia pomaga małemu Romowi odnaleźć akordeon. No tu jesteś, ja się martwię, ty się gdzieś włóczysz po mieście. Musiałam gdzieś wyjść. To ten? Tak, to akordeon mojego dziadka. Ktoś mu go ukradł. Ukradł? Przed przerwą Mariusz dowiaduje się od policjanta Darka, że Lolek dostał cios nożem. Kobieta chce sprzedać w lombardzie kradziony akordeon. Max tłumaczy się przed Kazimierzem i jego żoną ze znajomości z dziewczyną, która chciała zabić Martę. Romski chłopiec próbuje odzyskać zaginiony akordeon. Co jesteś taki tajemniczy? Jak to? Wypowiedzenie dla Lolka? Co, zwolniłeś go? A, poniosło mnie. Długo by o tym opowiadać. Ale co zrobił? Nic. Mój błąd, właśnie naprawiam go. Mam nadzieję, że to jeszcze ma jakiś sens. Że Karol wyjdzie z tego. Głupio wyszło z tym zwolnieniem. No ale miałem swoje racje. Byłem na Karola wściekły. A potem on uratował życie mojej córki. Musiałem zniszczyć to wypowiedzenie. Byłem mu to winien. Chociaż tyle. Do lombardu przyszedł znajomy muzyk Kazimierza, żeby wycenić akordeon. No niezłe cacko. Świetny instrument. Skąd go macie? Przyniosła go tutaj taka jedna. Miech niewytarty, firma renomowana, widać, że ktoś dbał o niego. Podejrzewam, że na rynku jakieś 3, nawet 4 tauzyny można za niego przytulić. Tyle jest wart. No, a my daliśmy za niego 5 stówek. To zrobiliście niezły biznesik. No, mamy fart. A co ty, Kazik, taki jakiś nie w sosie jesteś? Przecież życie jest piękne. Wino, kobiety i śpiew. A ty na to jeszcze wszystko masz kasę. A, pieniądze to nie wszystko. Oj, widzę, stary, że coś ciebie gryzie. Nasz pracownik
Leży w szpitalu w ciężkim stanie. Długo by opowiadać. Z tym akordeonem zrobiliśmy niezły interes. Normalnie to bym się z tego cieszył jak dziecko. Ale w tych okolicznościach nie mogłem przestać myśleć o Karolu. Ma pan samochód? Nie, żona pojechała do pracy. No i co, będzie go pan niósł? Nie lepiej poczekać, aż żona wróci i zawieźć go autem? Daleko nie mieszkam, dam sobie radę, naprawdę. Dziękuję panu uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia. Niech pan poczeka. Tak? Pomogę panu, zawiozę go. Tam mam samochód. Dziękuję panu. Mam świetną pamięć wzrokową. Od razu rozpoznałem tę dziewczynę ze zdjęcia, którą pokazywał policjant. Postanowiłem działać. Pan poczeka, muszę poprawić. Puszczaj mnie! Zamknij się! Co pan robi? Co tu się dzieje? Na kolana! Szukaj policja. Próbowała zabić mojego kolegę. Ciebie też zabiję wszystkich was, dać go! Zamknij się! Tu boli! Ma boleć. Dobra, idziemy. Ta dziewczyna była naprawdę niebezpieczna. Nie trudno się było domyślić, po co czekała pod Lombardem. Liczyła pewnie na to, że pojawi się tu Marta. Dobrze, że ja byłem pierwszy. Policja przyjechała bardzo szybko. Mariusz z Kazimierzem zdążyli jednak przycisnąć Nikę i ustalić, dlaczego chciała zabić Martę. Do psychiatryka cię powinni wsadzić, ty kretynko jedna. Przez ciebie niewinny chłopak walczy o życie. No i po co się wtrącał? Bo chciałaś mi zabić córkę. No i należało się, szmacie! Ja ci dam szmacie, ty szmato, ty. Kazimierz, daj spokój, daj spokój. Niech pan przestanie. Czy tak karę poniesie? Dobra robota. Uważajcie, to jest kompletna psycholka. Ale trafi prosto za kratki. O, właśnie jeszcze to, jej. Bardzo nam pomogliście. A ciebie zapraszam, wiesz, na komendę. Złożysz zeznania. Dobra, to swoim pojadę. Przed przyjazdem policji pogadaliśmy z tą wariatką i przejrzałem jej telefon. Wyglądało na to, że ten cały Max grał na dwa fronty. Bajerował ją i moją Martę jednocześnie. Kiedy Kazimierz wrócił do domu, Max i Marta już tam byli. Kazimierz nawet nie starał się hamować swojej wściekłości. O, jesteś, Kaziu, chodź tutaj, bo stygnie. Dobrze, że złapaliście tę wariatkę, no. Nareszcie. Smakuje? Tak, bardzo. Ty podły gnoju, ty. O co chodzi? Co pan robi? Złapaliśmy tą twoją dziewczynę, Nikę. Ale to nie jest moja dziewczyna, tłumaczyłem wam, że się z nią rozstałem. Tak? To ciekawe, skąd się wzięły w jej telefonie te wasze miłosne SMS-iki sprzed kilku dni. To jakieś brednie. Nie, wcale z nią nie zerwałeś, z tą całą Niką. No, działałeś na dwa fronty, oszukiwałeś Marty i tamtą też. Nieprawda, zerwałem z nią, ale ona była chorobliwie zazdrosna, nie moja wina. Tak? To pokaż swój telefon. Wąt. No, ja nie muszę czytać. Marta niech czyta, bo ja wszystko wiem. Nie macie prawa. Nie mamy prawa, bo co? Bo wyjdą na jaw twoje oszustwa? No? Kiedy do niej dzwoniłeś i co do niej pisałeś? Czytaj. Myślę tylko o tobie, tęsknię za tobą i twoją słodką... No, słodką co? Co słodką? SMS sprzed 3 dni, Max. Musiałem jej coś odpowiedzieć, żeby się trzymała z daleka. Ty świnio! Dobrze, dobrze. Wynoś mnie się stąd, ty gnoi, bo ci jeszcze poprawię z drugiej strony. I żebyś mnie tu nigdy więcej nie przyszedł. Wąt! Ja, Kasiu, no matko jedyna, skąd? Przytul ją, przytul. Dobrze, że Marta przejrzała na oczy. Ten Max nie był nic wart. Grał na dwa fronty. Mydlił oczy mojej córce, a z tamtą umawiał się do łóżka. Zwykła szumowina z niego. Następnego dnia wszyscy w Lombardzie mieli podły nastrój. Karol nadal był w śpiączce i walczył o życie. Cześć, mamo. A co ty tutaj robisz?
No, nauczycielka się rozchorowała i mieliśmy mniej lekcji. No to trzeba było do mnie zadzwonić, poczekać na mnie w szkole. Przecież wiesz, że nie możesz chodzić sama po ulicy. Nie boję się, nie chcę wszędzie chodzić z tobą. Marysia, to jest niebezpieczne. Szłam z koleżankami, a poza tym patrz. Chcę się zapisać na karate. Co takiego? No, u nas w szkole są treningi. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jeszcze sobie coś zrobisz. Nauczyłabym się bić i nikt by mi nie podskoczył. No nie wiem, a inne dziewczynki się zapisują? No, Dorota by też ze mną chodziła. No ale karate to nie jest sport dla dziewczynek. Ale nie, Andrzejka, czemu? No pozwól jej. Bardzo dobry pomysł. Jezu, świetnie, jeszcze tego mi brakuje. O kurczę, ale fajny, skąd go macie? A, nie wiem, jak zwykle ktoś zastawił czy tam sprzedał. Marysia bez sensu wymyśliła z tym karate. Co ona myśli, że obroni się przed tymi typami? Dopóki policja nie rozbije gangu, nie jesteśmy bezpieczne. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Ziutku. Ale coś nie najlepiej pan dziś wygląda. Chyba było ostre tankowanie, co? A co? Musiało być. A co z panem Karolem? No bez zmian niestety. Leży w śpiączce. A ja cały dzień piłem z kolegami za jego zdrowie. Robiłem, co mogłem. No, chyba nie za bardzo pomogło. Nie wiem, może lepiej było się pomodlić albo coś. Każdy ma swoje sposoby, no. A to chciałbym sprzedać, no, i za jego zdrowie. No co to? No, co to? Komórka. Grażynka sobie kupiła nową. To co, stara ma leżeć w szufladzie? I co, znowu będzie pan pił? Jakbym był lekarzem, to bym pana Karola leczył. A że nie jestem, no to jaki mam inny sposób? A panu się nie przyda ta komórka? Mnie? Żeby Grażynka miała ze mną stały kontakt? Nie. To zwariowany pomysł. No dobrze. No to jak? Przyjmie pan? No przyjmę. Dzięki. Ziutek znalazł znakomite wytłumaczenie dla swojego nałogu. No ale co mogliśmy poradzić? Wzięliśmy tę komórkę pod zastaw. A niech robi co chce i jak chce. Tymczasem Marysia wymknęła się z lombardu, żeby odnaleźć romskiego chłopca, który szukał akordeonu swojego dziadka. O, przepraszam, wie pan, gdzie można znaleźć cyganów? A co ty chcesz do nich? No, szukam tego chłopca, co go pan gonił. Trzymaj się lepiej od nich z daleka. Bardzo proszę, pomoże pan. Ukradł ci coś, gówniarz jeden? Dziadowskie nasienie. Nie ukradł, po prostu chcę coś wyjaśnić. Naprawdę ci na tym zależy? Tak. Dobra, przez wzgląd na twoją mamę i tatę zaprowadzę cię do nich. Dziękuję bardzo. O, tylko od nich trzymaj się zawsze z daleka. Z cyganami to nigdy nic nie wiadomo. Chodź. W lombardzie panował spory ruch. Jeden z klientów okazał się znajomym Kaśki, rapującej koleżanki Angeliki. Chciał odebrać jej sprzęty. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Przyszedłem po rzeczy zostawione u was przez Kaśkę Zachary. Proszę. Umowa zestawu i upoważnienie od Kaśki. Ale Do widzenia. do widzenia. Kaśka nie mówiła mi, że ktoś inny będzie odbierać sprzęt. Widocznie zapomniała. Dokumenty są w porządku. A to pan dla niej będzie Tak. odbierać? Dziwne. No to nie pańska sprawa. Po pierwsze mam od niej upoważnienia, a po drugie to są moje sprzęty. O i nawet mam na nie tutaj, proszę, faktury. No, zgadza się, faktury są na pana. To proszę wydać mi sprzęty i spadam, bo nie mam za dużo czasu. Dobra, Angela, idź na zaplecze i przynieś sprzęt. Sytuacja była podejrzana, no, ale gość wszystkie papiery miał w porządku. Nie mogliśmy nic zrobić. Musiałem wydać towar. Próbowałam się dodzwonić do Kaśki, ale nie odbierała. Graliśmy na zwłokę ile się dało, no ale w końcu trzeba było wydać facetowi towar. Proszę bardzo. Sobie obejrzeć. Marysia? Maryśka?
tam jeszcze są. Mariusz, nie widziałeś gdzieś Marysi? No nie, myślałem, że jest na zapleczu. No miała odrabiać lekcje. No wiesz co, prawdę powiedziawszy, nie wiedziałem, żeby wychodziła, ale w Lombardzie był dość duży ruch, więc... Ale ona nie może chodzić sama. Coś może jej się stać. O, Marysia, no tu jesteś. Ja się martwię, a ty się gdzieś włóczysz po mieście. Spokojnie, nic mi nie jest. Musiałam gdzieś wyjść. To ten? Tak, to akordeon mojego dziadka. Ktoś mu go ukradł. Ukradł? Jesteś pewien? Tak, dziadek grał na nim i został z zawału. Kiedy przyjechała karetka, to ktoś go sobie wziął. A ja pojechałam z dziadkiem do szpitala i zapomniałem o nim. Teraz go szukam. kurczę, no wiedziałem, że ta babka jest podejrzana. Wujek mi mówił, że nie wpuści mnie do domu bez akordeonu. To był twój wujek, ten, co cię tak gonił? Tak, On nie może tak robić. akordeon jest do zarabiania pieniędzy. Kiedy akordeonu nie ma, to pieniędzy też nie ma. A wujek też umie na nim grać. Żal mi było tego chłopca. Był zdany sam na siebie. Cyganie niby trzymają się razem, ale mają twarde zasady. Jak ktoś im podpadnie, nie ma przebacz. O, zobacz. To jest nagranie z wczorajszego monitoringu i tutaj masz, o, tę panią, która przynosi akordeon. Poznajesz? Pamiętam ją blazła, jak mój dziadek dostał zawału. To na pewno ona ukradła. Jesteś pewien? Tak. Ja mu wierzę. No to w takim razie będziemy musieli ją odwiedzić. Mamy jej adres w umowie kupna-sprzedaży. Marysia bardzo zaangażowała się w pomoc temu chłopcu. Nie chciałam jej zawieść. Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Znają pan? Oczywiście, nasza sąsiadka. Na oczy jej nie widziałam. Mieszka 3 klatki dalej. No i kto to jest? Pani Teresa, bardzo porządna kobieta. To złodziejka, ukradła mi mój akordeon. Gówniarzu, jak... Ale niech pan na niego nie krzyczy, chłopak ma rację. Co od niej chcecie? Żeby oddała pieniądze, wtedy chłopak wykupi akordeon. No to wiadomo, że to jego? No, panie Wiesiu, no nie wierzy mi pan? Wierzę, ale nie pomagam cyganom, to złodzieje. Więc jak ktoś im coś podprowadzi, to rachunki się wyrównują. Ale co pan opowiada? Tak nie można. Takie mam zasady, przykro mi. Zresztą nie pozwolę od pani Teresy zedrzeć żadnych pieniędzy. To ona! Mój sąsiad Wiesio dla mnie był bardzo uczynny. Przez wzgląd na mojego męża oczywiście. No ale nie sądziłam, że aż tak nie lubi cyganów. Okradła pani chłopaka! Należało się, to cygan! Niech się pan nie odzywa, panie Wiesiu. Nic nie ukradłam. Mamy dowody, monitoring w Lombardzie. Zostawiła pani nie swój instrument. Nie ukradłam, znalazłam. Akurat widziała pani, że to mojego dziadka. Kiedy się przewrócił, to pani go wzięła. Złodziejka! Milcz, gówniarzu, nic nie wiesz. A jak twój dziadek miał zawał, to akordeon już mu niepotrzebny. Ej, może byście wszyscy się jakoś dogadali. Kobieta szła w zaparte i miała bardzo złe zdanie o cyganach. Jak wielu ludzi zresztą. No ale nie można tak dyskryminować ludzi. Podczas gdy Angelika z córką pomagały romskiemu chłopcu, do Lombardu przyszła załamana Kaśka. Cześć. Cześć. Powiedz mi, był tutaj ten dupek Walczak? Tak, był. Pięknie. Okradł mnie, wiesz? Jak to? No normalnie zmusił mnie, żebym napisała upoważnienie. Zabrał całą kasę, którą ja miałam na spłatę studia. Czaisz to? To gnojek. Dzień dobry. Ale dzwoniliśmy do ciebie, tylko nie odbierałaś. No nie odbierałam, no bo telefon też mi zabrał. Na policji byłaś z tym? Nie. No nie, no bo to był jego sprzęt. Jak to jego sprzęt? Jezu, kupił mi go, rozumiesz? No, czyli to był twój sprzęt. Dobra, ale jak ja mam to udowodnić, skoro wszystkie papiery są na niego? Kurczę. No właśnie dlatego musieliśmy mu wydać ten sprzęt. No. No tak. Kupił mi go, kiedy byliśmy jeszcze razem, kiedy wszystko było dobrze. A teraz co? Dupek jeden się na mnie mści cały czas, rozumiesz? Do dupy z tym wszystkim, no. Spokojnie, bez nerwów. Co spokojnie. Zawsze jest tak samo. Najpierw wszystko jest cacy, wiesz, kupują prezenty, obiecują złote góry, a potem co? Kończy się tak samo. A wiesz dlaczego? No bo wszyscy faceci to są po prostu dupki. Nie wszyscy. No dobra. Wzięłam ten akordeon.
Co mi zrobicie? Leżał sobie, znalezione, nie kradzione. Niech pani odda pieniądze. Nie mam z czego. Jestem sama, mam małe dzieci, żyję z zasiłku i naprawdę ledwo wiążę koniec z końcem. Potrzebowałam tych pieniędzy. Sąsiadka to rzeczywiście ma w życiu pod górkę. No ale każdy ma w życiu pod górkę. Ale to nie jest jeszcze powód, żeby kraść. Bardzo bym chciała zachować się porządnie i wykupić ten akordeon, ale nie mam z czego. No ale niech pani zaczeka. No tak nie można. Pani Angeliko, są jakieś zasady. No, nie będzie nam tu jakiś cygan rządził. Mało to kradną. Ale co to są za oskarżenia, pani Wiesiu? Jak ktoś kradnie, to trzeba zgłaszać na policję. No to niech mały zgłosi na policję, jak go ktoś okradł. I tyle w temacie. Szanowanie. To co ja mam teraz zrobić? Ta sprawa okazała się kompletną porażką. Kobieta była biedna, nie chciałam jej krzywdy, a zwłaszcza krzywdy jej dzieci. No ale chłopiec też był poszkodowany. Mały nie chciał odpuścić sprawy akordeonu. Błagał Mariusza i Angelikę, żeby oddali mu instrument. Nie mogę go po prostu wziąć? Możesz go kupić. Jest na sprzedaż. Przecież jest kradziony. Możecie mieć kłopoty na policji, jak to zgłoszę. Nie my, tylko ta biedna pani, która nie ma z czego wykarmić dzieci. Ona i ten facet nie lubią cyganów. No wiesz, są ludzie, którzy mają uprzedzenia. Bo co? Bo cygan to od razu złodziej? Coś w tym stylu. Ludzie wam nie ufają. Trzeba to jakoś rozwiązać. Skąd ja wezmę pieniądze na akordeon? Przecież nie mam. Słuchaj, a ty umiesz na nim grać? Trochę. Dziadek mnie uczył. To dobrze, bo mam pomysł. Nie chciałam zostawiać chłopaka samego z tym problemem. Nie zasłużył na taką niesprawiedliwość. Wpadłam na pomysł, jak mu pomóc. Mariusz wypytał Kaśkę, gdzie można znaleźć jej byłego partnera. Jeszcze tego samego dnia po pracy poszedł załatwić sprawę. Coś nie tak? Że podpisałem jakieś papiery w Łombaczy? Coś bardzo nie tak. Co chodzi? Co się stało? Okradłeś Kaśkę, tak? Wcale nie. Zebrałem tylko co moje. No to teraz oddasz. Rozumiemy się? Spokojnie. Pogadajmy. Nie ma o czym. Albo dajesz po dobroci, albo nie po dobroci. Spokój. Wszystko oddam. Wszystko oddam. Walczak to była bułka z masłem. W ogóle się nie stawiał. Nie sądziłem, że pójdzie mi tak łatwo. Facet był miękki. Kasia rzeczywiście zasługiwała na kogoś lepszego. Następnego dnia Angelika zorganizowała w Lombardzie zbiórkę pieniędzy na wykup akordeonu. Mówiła o niej wszystkim klientom. A może pan się dorzuci do zbiórki? A co to za zbiórka? Zbieramy na instrument dla chorego muzyka. To co, najpierw bierzecie pod zastaw od ludzi, a później zbieracie pieniądze? Nie no, sami też się dorzucamy. To, co jest w słoiku, to my wrzuciliśmy. Przykro mi, miałem odliczone pieniądze na swoje narzędzia. Do widzenia. Do widzenia. Ale nie będzie wam łatwo. Zobaczymy. Cześć! To co, idziemy? Jasne. Jest plakat? Tadam! Zakładaj. Trzymaj. No to wszystko gotowe. Dobra. Życzę nam szczęścia. Życzę wam. Mariusz się zgodził, żebym urwała się wcześniej z pracy. Mieliśmy plan, jak pomóc małemu. Miałam nadzieję, że ludzie okażą trochę serca. Halo, chłopczyku! Ładnie grasz, ładnie! Dziękuję bardzo. Zbieramy na chorego muzyka. Dorzucą się panowie? Każdy grosz się liczy. Dziękuję bardzo. O, może pan się dorzuci? Co, zbierać się na tego cygana? No. Chyba by mi ręka uschła. Na tego złodzieja? A to niech panu uschnie. Chyba lepiej, żeby odzyskali instrument i zarabiali na muzyce, tak? Żeby pan potem nie gadał, że kradną. Niech pani na mnie nie krzyczy. Ja jestem uczciwym człowiekiem. Ale ten chłopiec też na razie jest uczciwy. Ale jak on potem ma nie kraść, jak nikt mu nie daje szansy?
taka jego cygańska uroda. A niech pan nie chrzani. My jesteśmy w porządku. Nie donieśliśmy na pana sąsiadkę, bo nie chcemy krzywdy jej dzieci, ale pan niech nie będzie draniem i niech się pan dorzuci. Chyba lepiej wydać na coś dobrego niż na piwo, co? Mądrze pani gada. Ale to tylko dlatego, że nie donieśliście na sąsiadkę. Z pani to jest fest kobita. No a jak? Ciężko było przekonać ludzi, żeby dawali datki na cygana. No ale dzięki zaangażowaniu, szczególnie Marysi, coś tam udało się zdziałać. Hej, Cześć, Kaśka. muszę ci podziękować, czarodzieju. Nie rozumiem. No, zastanawiam się, jak ci się udało zaczarować mojego byłego, że oddał mi po prostu wszystko. Ale ja o niczym nie wiem. Akurat. Ja też czuję, że ty mu pomogłeś podjąć tą decyzję. A co ci powiedział? No wiesz, tam ściemiał jak zwykle, że się namyślił. Może naprawdę się namyślił. Mariusz, proszę cię, Walczak to by nigdy do takich wniosków w ogóle nie doszedł. I słuchaj, wiesz, co mi jeszcze mówił? Że nie wszyscy faceci to są dranie. A widzisz? Widzisz? Oj, dobra, ja i tak wiem, że to jesteś ty. No i po prostu dzięki jeszcze raz. No właśnie. Zaproszenie na mój koncert. Przyjdziesz? Ja? No co? Nie słuchasz muzyki? Nie lubisz? Nie, słucham, lubię, tylko... Nie wiem, czy to są moje klimaty. Oj, przestań ściemniać. Przyjdź, będzie fajnie, mówię ci. Posiedzimy, pogadamy. To brzmi jak zaproszenie na randkę. Dobra, nazywaj sobie to jak chcesz, tylko po prostu przyjdź. Pa. Rap to nie były moje klimaty. No ale dziewczyna była taka spontaniczna, żywiołowa. Zastanawiałem się, czy mielibyśmy o czym gadać. Do Lombardu wróciła Angelika z dzieciakami. Byli zmęczeni zbiórką pieniędzy, ale szczęśliwi. No brawo! Nie sądziłem, że tyle uzbieracie. No na początku nie było łatwo, ale potem wyszliśmy na ulicę i jakoś poszło. Mama to nawet tańczyła. O, proszę. No trzeba było jakoś ludzi rozruszać. A Piotrek naprawdę fajnie przygrywał. Maryśka? Prawdziwa naganiaczka, poradzi sobie w biznesie. Bardzo fajnie to wymyśliłaś. Uzbieraliśmy prawie 300 zł. Niesamowite. Pewnie gdyby chłopak grał sam, to by tyle nie zebrał. No ale że zrobiłyśmy z Marysią show, to jakoś poszło. Oddajcie mi mój akordeon. Ale niestety brakuje 200 zł. Słuchajcie, dostałem informację ze szpitala. Lolek się wybudził. No wiedziałem, że z tego wyjdzie. Wiedziałem. Przepraszam was, wzruszyłem się jak dziecko. Ale kamień mi spadł z serca. Taki dobry chłopak. A możemy go odwiedzić? Oczywiście, ale jeszcze nie teraz, za kilka dni. A ten co taki skwaszony? Cyganie to jednak mają szczęście. Piotrek trafił na miękkie serce szefa i ten machnął ręką na brakujące 200. No, wszystko było dobrze. Lolek wyszedł na prosto, no a mały odzyskał akordeon dziadka. Dzięki. Sam sobie podziękuj. Super grasz. Dziadek się ucieszy, jak wyjdzie ze szpitala. No, może jeszcze kiedyś do nas przyjedziesz nam coś zagrać. A może ty przyjedziesz do nas? No, może. Masz bardzo fajną mamę i ty też jesteś fajna. Wiesz co? To ja pomogę zawieźć ten akordeon do domu, dobra? Chodź.
młoda. 5. Byłam dumna z Marysi, że pomogła chłopcu odzyskać akordeon dziadka. Co prawda szef dołożył do interesu 200 zł, ale i tak było warto. Ratujcie, bo mnie kobieta zabije. Pańska, już dawno to powinna zrobić. To nie jest wcale śmieszne, bo Grażynka się strasznie wkurzyła. To był jej telefon i teraz nie może pogadać z matką. I co, pewnie przepił pan te 2 dychy, co? Przepiłem, ale teraz musiałem nowe z podziemi wytrzasnąć, bo mnie Grażynka straszy rozwodem. A jeszcze mówi, że mnie od tej wody, no to mózg się zlasował. No, tak może być. A co tam słychać u pana Karola? Dalej w śpiące? Nie, wybudził się. No. No i jak tutaj nie pić? Jak pomogło? Co pomogło? No jak to, co pomogło? Te toasty wszystkie, za które jego zdrowie wypiłem. No już, daj. Nie wiem, czy Ziutek naprawdę wierzył, że swoim piciem pomógł Karolowi. Ale pal 6. Przynajmniej raz miał jakiś szczytny cel picia. Koniec? Tak, koniec na dzisiaj. Mariusz, przyniesiesz mi tylko kurtkę z zaplecza? Na zapleczu? No. Tak? Proszę, widzę, że idziesz na koncert. A, no jeszcze nie wiem. Myślałam, że nie kręci cię taka muza. No nie do końca, ale nie wypada odmówić. Nie wypada? Bo co? No wiesz, kwestia rewanżu. No powiedz więcej. No przecież i tak się dowiem. Pomogłem Kaśce odzyskać sprzęt od jej byłego chłopaka. Tyle. Ja nic nie wiem? No już wiesz. Witam. Chciałem podziękować za to, co zrobiliście. Piotrek o wszystkim opowiedział, Drobiazg. Po prostu nie chcieliśmy angażować policji. ale szacunek się należy. W razie kłopotu możecie liczyć na nas. Pani i cały Lombard. A my sypatyw to tylko znaczy, że mamy swój honor. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku Marta zastępuje Lolka w pracy. Tato, i ty się na to zgodziłeś? Też jej mówiłem, że to nie dla niej, no ale uparła się, niech spróbuje. Kazimierz proponuje Rafałowi korzystny interes. Prawa do nieruchomości są zapisane na Stefanię Wrońską. Moja babcia była wrońska. Rozwścieczony Korynt odgraża się Kazimierzowi. A pan czego tu szuka? Nie udawaj głupiego. Kto mi podrzucił trefny towar?